Fascynacja Prusa pozytywizmem wywodzi się ze sposobu pojmowania świata, który zaczerpnął z dorobku pokolenia, do którego należał, czyli pokolenia szkoły głównej. To pokolenie charakteryzował pogląd, który określamy mianem scjentyzmu. Scjentyzm charakteryzował się tym, że nauka kształtowała nie tylko sposób pojmowania takiej rzeczywistości codziennej, czy też rzeczywistości fizycznej, ale również takie głębiej rozumiane poglądy na temat rzeczywistości, na temat świata, na temat człowieka. W tymże właśnie scjentyzmie prusowskim łatwo jest odnaleźć odzwierciedlenie poglądów oczywiście podstawowego filozofa pozytywistycznego, mianowicie Augusta Comte'a. Comte w swoich zasadach filozofii pozytywnej, a także w rozprawach o duchu pozytywnym formułował tezy, zgodnie z którymi nauka ma stanowić pewien klucz do pojmowania rzeczywistości. Pozytywizm w ujęciu Comte'a był światopoglądem, który odwoływał się przede wszystkim do faktów, do tego, co potwierdzone, zaobserwowane empirycznie i możliwe do naukowego, eksperymentalnego powtórzenia. Ślady tak rozumianego pozytywizmu, czy tak rozumianego komtyzmu można odnaleźć zarówno w biografii, jak i w twórczości Prusa. Wiemy, że przez całe życie marzył on o staniu się naukowcem w sensie reprezentowania którejś z dziedzin nauk ścisłych. Herbert Spencer był filozofem angielskim, autorem takich książek jak na przykład Szkice filozoficzne, Zasady socjologii czy Zasady etyki. Książki te ukształtowały mentalność Prusa w największej bodaj mierze. Tym, co przejął Prus od Spencera, jest przede wszystkim idea organiczności. Organiczności rozumianej jako odwzorowanie życia organicznego, życia biologicznego i samej struktury organizmu składającego się z poszczególnych części, czyli organizmu biologicznego, w organizmie społecznym. Wielokrotnie dawał wyraz Prus swojemu organicyzmowi również w felietonach, w tekstach publicystycznych. Tutaj mam na myśli jego ważne artykuły, takie jak Szkic programu w warunkach obecnego rozwoju społeczeństwa, czy najogólniejsze ideały życiowe, w którym to artykule Prus podsumowuje swój system wartości. Pojawiają się również inne nurty na pograniczu filozofii i nauki w twórczości Prusa. Mam tu na myśli empiriokrytycyzm, czy też monizm przyrodniczy Ludwiga Bichnera i Jakoba Moleschota. Bichner był filozofem niemieckim, także przyrodnikiem, natomiast Jakob Moleschot był lekarzem i fizjologiem holenderskim. Spośród ich zdobyczy, osiągnięć najpopularniejsza była bodaj książka Bichnera Siła i materia, w której wykładał swój pogląd na temat rzeczywistości jako złożonej właśnie przede wszystkim z tych dwóch komponentów materialnych, siły i materii, która tej sile podlega. Wydaje się, że Prus również starał się rozważyć relacje pomiędzy nauką a religią. Takie refleksje znajdziemy zarówno w Faraonie, jak też i w znanym reportażu Prusa Wędrówki po ziemi i niebie. Jest to reportaż z wyprawy Prusa do Muławy, gdzie obserwował on wraz z innymi zaćmienie słońca. W reportażu tym odnajdziemy elementy obserwacji empirycznych, ale też odnajdziemy aluzje bądź odwołania do Biblii, do Księgi Hioba, do innych ważnych tekstów kultury. Z tego punktu widzenia przeprowadza Prus analogię pomiędzy zaćmieniem słońca a takim gwałtownym zaburzeniem natury, do którego doszło zdaniem wedle Ewangelii w chwili śmierci Chrystusa. Czyli jest to swego rodzaju katastrofa, czy też gwałtowna przemiana natury, która odpowiada nihilizmowi, dekadencji, czy tym zjawiskom, które miały miejsce w kulturze europejskiej pod koniec wieku XIX. Można powiedzieć, że wniosek z tego reportażu jest taki, że gdyby rzeczywiście gdyby nauka udowodniła, że przekonania religijne i inne przeświadczenia
przekazane nam przez tradycję miały stracić sens, to wówczas byłaby to katastrofa nie mniejsza niż zniknięcie Słońca w ciągu dnia.